Witam w nowym odcinku. Dzisiaj zaczynam odcinek od ostrzenia piły od cyrkularki, piły od Crazy'ego. Pokażę wam, jak dobrze naostrzyć taką właśnie piłę. Tutaj nie patrzcie na ten bałagan, bo to wiecie, jak się coś robi, to wszystko później zostaje i nie ma kiedy tego posprzątać. No jak taką piłę naostrzyć? Ja to ostrzę tak po prostu. Jakiś taki odpowiedni kąt i ostrze. Piła naostrzona. Ja to ostrzę po swojemu. Jak naostrzę, to bardzo ładnie tnie. Też trzeba ją założyć. I będę coś wycinał. Muszę sobie naciąć takich cienkich listewek, bo będę przerabiał mój ten wylęgarnik dla kaczek. Wylęgarnik to jest taki odchowalnik, raczej odchowalnik, bo tam się odchowuje, a później się te kaczki wypuszcza. Muszę to troszkę przerobić, a jak to będę przerabiał, to zaraz się wszystkiego dowiecie. Teraz sobie muszę tu odznaczyć, z tych desek będę wycinał te takie poprzeczki. Muszę sobie jakąś pierwszą linię wyznaczyć, mniej więcej. W sumie, nie no, w sumie jedno muszę, bo później od tej linii będę ciął. O tako. To się włączy. Deski już mam wyrównane, jedną krawędź. Teraz sobie przybiję poprzeczkę. Z której strony? Z tej będę ciął. Tak? Tak, z tej strony. Przybiję sobie poprzeczkę na jeden wymiar. Na ile to ciąć? Jak najcieńsze, ale żeby się nie złamały. Takie na 2 cm myślę. Naciąć sobie 2 cm. Dwa centymetry powinno wystarczyć. Mierzymy do odstającego tego. Jest 2. Przybić. Jeszcze raz zmierzyć. Jest 2. Też jest 2. Można ciąć. Takie listeweczki potrzeba. Muszę osłonę założyć z błotnika z 60, bo tak troty dają w oczy, że nie da się robić.
To w sumie dwa wkręty wystarczy. No, nie odpadnie. No i co ja tu będę robił? Tu jest ten mój odchowalnik. Tu jeszcze jedna taka kaczka słaba siedzi. Dałem ją osobno, bo ją bardzo dziobały. No i to muszę przerobić. A będę to przerabiał tak, że tu będą dwie deski poprzeczne. A wzdłuż będą te paliki. O, taka będą wzdłuż. I na tych palikach będzie siatka. Taka, wiecie, zielona, plastikowa. I te kaczki po prostu będą siedzieć na tej siatce, żeby nie trzeba było im wyrzucać cały czas słomy, dawać nowej, czyścić, sprzątać. Tu będzie, ta deska będzie odchylana. Jak kaczki tam już narobią dużo, to ja wtedy tutaj motyką wybiorę, deskę zatkam i kaczki cały czas suchnie siedzą. Takie coś widziałem u tego pana, od którego kupiłem kaczki, więc to jest bardzo dobry pomysł. To zrobię tutaj. A drugi odchowalnik będzie mniejszy tutaj, z tej strony. Tutaj też będzie takie coś zrobione. Ale na razie ten przerobię, bo za kilka dni mi będą wychodzić kaczki i muszę już mieć to zrobione. No, troszkę tego gnoju tu narobiły te kaczki. To trzeba to wszystko wybrać do posadzki. Tutaj na razie na kubkę, a później sobie tu przyjadę w szczepku i z całego kurnika wybiorę, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze za mało jest. Tu będzie jedna na jedną stronę, teraz druga na 182. Taka troszkę połamana, ale no trudno, no nie mam innej, więc taka musi być. 182, akurat tu chciałem na wymiar. Wkręty teraz muszę przynieść. No, wkrętów zapomniałem. Szedłem po wkręty, a przyniosłem sobie ołówek. O, wkręty tutaj. No, na wsi to się zawsze zajęcie znajdzie. Cały czas jest coś do roboty. Cały czas coś trzeba robić. Dobra, ja sobie tu wezmę. Muszę tam wejść. Będę przykręcał tą deskę. Się cały wymarzę tym gównie. Za przeproszeniem. Na jakiej to wysokości? Tak to zrobię i tu będą te paliki. Muszę to jakoś odmierzyć. Mniej więcej od posadzki najpierw. Na 50. No może być, przecież kaczki tutaj nie wyskoczą. Może być na 50. Znaczy 50. W sumie posadzka jest równa, więc wszędzie tam 50. 50. Już nie będzie tego wszystkiego, tego gnoju. Znaczy będzie, ale kaczki nie będą w tym siedzieć. Nie trzeba będzie co chwilę tego wyrzucać i dawać im nowej słomy. No ja na to nie wpadłem od razu. Dopiero u tego pana to zobaczyłem. I moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie. I w przyszłości wszędzie takie coś będzie u mnie. A na razie tutaj. Planuję w następnym roku już naprawdę taką grubszą hodowlę kaczek. Nie tam 100 sztuk, tylko już naprawdę dość dużą hodowlę. Może na sprzedaż będę te kaczki hodował też. No i zdaje się opłaca. Jest duży popyt na to teraz. Na takie kaczki. Ludzie już odchodzą od tych marketowych i jedzeń. Przerzucały się bardziej właśnie na takie swojskie jedzenie. Swojskie mięsko. Okno otworzę, bo gorąco tu dosyć. Chyba po jeszcze jednym złapię.
Bo to dosyć ciężkie będzie, jak to by było kilkadziesiąt kaczek. Teraz poprzeczki. Tylko właśnie, ja to miałem zabudować od okna. W sumie, jak ja mam tylko tutaj zabudował, to te kaczki mogą mieć tutaj podgląd przy tym oknie. Mogą sobie tam coś widzieć. Więc ja to chyba zostawię. Dobra, na razie nie będę go zaczepiał. Tutaj sobie zmierzę. O tak na 80. Pasowałoby. Wszędzie na 80. No wszędzie. Na 80 naciąć te listewki. Poukładać i poprzykręcać. Czyli wszystko na 80. Mniej więcej sobie zaznaczę. Nie musi być równo. I tak tego nie będzie widać. 80. Czy ja to tak mam radę wszystko naraz? Może i dam. Dobra. Teraz listeweczki. Tak mniej więcej to poukładam. Później to sobie wyrównam. Że tak to tam trzeba krótszą jedną uciąć. Może to gęściej, bo ja mam dużo tych deseczek. Można gęściej. Tutaj muszę uciąć na centymetr. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę uciąć tak troszkę mniej. Jedna mi akurat na koniec zostanie. Tutaj 4. Ostatnio tutaj. Mniej więcej to poustawiać teraz. Na oko. Tak to wygląda. Wygląda jak stelaż do łóżka. Mam tutaj siatkę. Takie resztki, które gdzieś tam kiedyś używałem. I się zostało. No i teraz mogę to wykorzystać chociaż. Ja jestem taki, że ja praktycznie nic nie wyrzucam. Tylko sobie, co mi zostanie, to sobie składuję. Składuję. A później to się przyda, tamto się przyda. Blachę składałem no parę lat. Tą taką płaską, co zrobiłem później obicia. No i się w końcu przydała. I tak samo tą siatkę. Kaczki, ale wy to zamieszanie robicie zresztą. Normalnie masakra. Taki jazgot. Ale trudno. Chciałem kaczki, to mam. Siatka już położona. Teraz pasowałoby tu jakąś kaczkę wrzucić. Czy to będzie działało? Chodź tu, kaczka. Chodź tu. Właśnie tu. A już po tym chodziła? O, ale zrobiła kupę od razu. No ej, nie wolno wyskakiwać. No takie duże to nie będę siedzieć. Będę siedzieć takie 2 razy mniejsze. Ale dobra. Jeszcze muszę tam chyba dać z tyłu deskę. O! To ty nie wyskoczysz nawet tutaj. Nie dasz rady. Dobra, tak to będzie. No, wydaje mi się, że 50 sztuk to spokojnie tutaj zmieszczę. I tak to będzie. Co, kaczka? Wyciągnąć się. Chodź. Chodź. Uciekaj. Dobra, przetestowane. Jeszcze tam z tyłu dam jedną deskę. No i zrobiony odchowalnik. A, jeszcze tutaj. Dobra. Tą deskę ostatnio muszę odkręcić. I w sumie tyle. Tylko ona jest, kurde, z tamtej strony przykręcona. Tak. Do tej deski. Ale może jakoś to wyrwę, albo utnę po prostu. Odchowalnik zrobiony. No coś tam światła jest. Mogę tam więcej zostawić, albo tą deskę tutaj rozsunę bardziej. Ale wiecie, to tu będzie żarówka. Ta będę siedzieć od razu po wykluciu. Po tygodniu daję tutaj. 2 tygodnie sobie tutaj posiedzę i później tutaj wypuszczam. Tak to wygląda. Siatka jest. Przetestowałem, kaczka sobie normalnie chodzi.
Mała kaczka na pewno też nie wpadnie, bo ma szerokie te łapy, więc jest dobrze. Można zamknąć, tylko właśnie nie zmierzyłem i z poidła będę musiał odciąć ten uchwyt, bo się nie mieści. O, zapiera się na tym, więc to się tylko utnie, no i poidło będzie sobie tutaj stało. Co nie, kaczki? Te moje kaczki zaczynają coraz więcej jeść. Wczoraj zgotowałem cały baniak ziemniaków, a dzisiaj już prawie pusty. Jeszcze na wieczór tylko zostało. Strasznie dużo jedzą. No w sumie są coraz większe i coraz więcej będą jeść. Co nie? No i zostawiają dużo tej pszenicy takiej i owsa, więc postanowiłem, że w drugim baniaku będę po prostu gotował pszenicę. Nie będę już meł. Uruchomiłem drugi baniak. Ten, co kiedyś nowy kupiłem. No i prawie cały jest zasypany pszenicą. Trochę ziemniaków. I teraz będę gotował na dwa. W jednym ziemniakiem, a w drugim pszenica. No bo kurde, strasznie dużo jedzą. Nie spodziewałem się, że tyle będą jadły. Ale dobrze, mam zapas ziemniaków i pszenicy. Może starczy do lata. Taki przysmak mam dla moich kaczek. Mniszek lekarski. Dałem im parę razy. Zobaczcie, co się dzieje. Jak idę z tym mniszkiem. Normalnie od razu wszystkie lecą. Takim posmakował. Całe, stale od razu. Znaczy nie wszystkie tutaj są. Reszta jest chyba w kurniku. Patrzcie, jak jedzą. Strasznie mi to posmakowało. A już mi się kończy tam w sadzie. Chwila czasu i nie ma, wszystko zjedzone. Tak jedzą strasznie. To tam w tunelu słychać. Wszystko rośnie, prawie jedna papryka mi uschła. Ogórki jeszcze parę dni. Pewnie już je wyrzucę na pole, jak sobie na pole rosną. Mam nadzieję, że nie zmarzną. Mama tam sieje ogród, praktycznie cały posiany. Teraz buraczki sieje. A ja zabieram się za szpinak i kapustę. Chyba tam właśnie posadzę, między marchią, pietruszką i wszystkim. No i co, działam. Szpinak posadziliśmy. Tutaj między buraczkami. Tutaj będzie chyba groch. A tutaj wyszło 7 rządków kapusty. Troszkę za dużo. Ale trudno, niech sobie rośnie, najwyżej kury będą jadły po prostu. I tutaj kawałeczek pola został. Tu jeszcze będą ogórki, mama chce tu posiać. Groch i fasolkę. No troszkę mało, teraz widzę, że troszkę za mało tego pola zostawiłem. Jeszcze troszkę zostało, jakieś 5 metrów, może 6, ale to za mało troszkę. W następnym roku tam zostawię cały tutaj ten klinek, żeby tutaj ziemniaki pociągnąć do końca, a tutaj zrobić ogród. W tunelu jeszcze tylko por został i te pomidory. One jakieś takie, przymrozek był i ich przymroziło troszkę, ale może odbiją. Pomidorki rosną, te już się poprzyjmowały, pięknie idą w górę. Por jeszcze niech postoi w tunelu, płynie się go tam między, nie wiem, cebulą albo czymś posadzi. Jak tam kaczaki, gęsi, jakieś takie wyskubane z tyłu, nie wiem co ich skubie. Tutaj ogrodzone, czyli tu nic nie wchodzi, wszystko ładnie się zieleni i później wiadomo się to odgrodzi i będą sobie tutaj żerowały, tylko to musi być naprawdę wysokie. No i co, ja się będę z wami żegnał, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!